Spędzamy czas w zatoce wyspy Jaros. Otacza nas piękno natury, ale też historia. Wokół nas, pod nami, wszędzie historia. To ciekawe, bo zatrzymaliśmy się w zatoce przy bezludnej wyspie Jaros i widzimy na dnie pitosy, takie duże dzbany, których w starożytności używano do przechowywania wina czy miodu. Grecja. Wracamy do Maryny Olympic w Lavrio. Zahaczymy jeszcze o wyspę Kea. A tymczasem korzystamy z ostatnich przyjemności, jakie daje rejs. Pływamy, jemy i rozmawiamy. Co to w ogóle za pomysł z tą żeglugą? O co chodzi z tym jachtem? Czy wy się wychowaliście w żeglarskich rodzinach? Czy to się po prostu nabywa? Czy w pewnym momencie się budzicie i rodzicie się na nowo jako żeglarze, co? Skąd ten pomysł? Mi się wydaje, że każdy może zacząć tak jak my. My nie zaczynaliśmy, nie mieliśmy żadnych i nie mamy żadnych żeglarskich tradycji, żadnych rodzin. Po prostu w którymś momencie zdecydowaliśmy, że chcemy nauczyć się pływać, żeglować. No tak naprawdę to wyszło przypadkiem, bo pamiętasz, byliśmy w Mikołajkach, jeszcze nasza córka Zosia była malutka, więc byliśmy na wakacjach i siedzieliśmy nad jeziorem i tak patrzyliśmy, tam łódki pływały. No i nasza mała córeczka tak patrzy, mówi: no dobrze, a czemu my jesteśmy tu, a nie tam? I wskazała, pokazała. I tak I to było, myślę, no właściwie dlaczego? I jeszcze w tym samym roku ty zapisałeś się na kurs żeglarski. tak. I tak, No się i zaczęło. tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Żeglowaliśmy trochę po Mazurach, ale szybko zmieniliśmy na Morze Śródziemne, bo jest super, prawda? 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 Potwierdzam. Pierwszego dnia myślałam, że zginę. Drugiego dnia myślałam, że może jednak nie zginę. Trzeciego dnia myślałam, że zginę, ale potem już było fajnie. No i w którymś momencie pomyśleliśmy, że chcemy więcej pływać sobie i żeby fajnie mieć jacht, no ale jacht to jest kupa forsy, więc po to, żeby ten jacht mógł się utrzymać, to kupiliśmy jacht i wstawiliśmy go do czarteru, po to, żeby po prostu pokrywał te koszty, a my żebyśmy mogli sobie żeglować kilka tygodni w roku, powiedzmy, właśnie tutaj w Grecji. No właśnie, tutaj w Grecji, bo wy, choć pochodzicie z Warszawy, to mieszkacie gdzie? Na Krecie. Na Krecie, jesteśmy sąsiadami też oprócz tego wszystkiego. No właśnie, mieszkacie na Krecie, ale wymyśliliście to, że będziecie mieszkać na Krecie, żeby móc częściej żeglować, czy to były inne powody? Po części tak, ale tak naprawdę dojrzeliśmy do tego, żeby zacząć nowy etap naszego życia. Córka poszła na studia, uniezależniła się, no i stwierdziliśmy, że właściwie możemy, zawsze nas ciągnęło w świat, zawsze chcieliśmy podróżować, przeżywać przygody, żyć inaczej. No i Pandemia nam troszkę pomogła, Trochę, dlatego że w zasadzie część osób mogła pracować zdalnie. Nie? Ja pracuję zdalnie u siebie tam w Sternes i po prostu tak samo jak pracowałem wcześniej w Polsce, także w innym miejscu, ale jakby tak samo, więc To jest takie dzięki błogosławieństwo naszych czasów, nie? No dobra, no ale ja widziałam, wy macie w domu taką mapę, na której macie milion pinezek i te pineski to są zdjęcia, to są miejsca, w których byliście. tak. To dlaczego z tych wszystkich miejsc, tych pinezek tam było mnóstwo, dlaczego z tych wszystkich miejsc Kreta? No, dobre pytanie. Ale ja powiem tak. Jacht mieliśmy w Grecji, no bo to jest miejsce turystyczne. Chcieliśmy mieszkać na wyspie, ale nie za małej, bo się tam niewiele dzieje, tak? No więc zostaje w zasadzie Kreta. Byliśmy w Chanii i bardzo nam się spodobało, więc powiedzieliśmy, Ania. Czyli taka niby zbieg okoliczności, ale nie przypadek. Po prostu was tak trochę ta Kreta, ta Chania przyciągnęła. A my płyniemy dalej. Tylko chciałem powiedzieć, że załoga wypatruje delfiny.
z oczami w telefonach. And you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. Płyniemy z Tinos na Ke. No i przepłynęliśmy już troszeczkę i widzimy Ke na horyzoncie, całkiem niedaleko. I zagadka jest taka. Pytam teraz załogi. Ile jest mil w milach morskich? W milach morskich. Dobra. Ile jest do Kei? Ola. W milach morskich do Kei jest 7 mil morskich. Tomek? Ja bym powiedział 11. 11 nie. Agnieszka? No ja powiem 5. 6,5. Brawo! Ja mam miarkę w oczach. Co też było takie mocno wzmacniające dla mnie tego pierwszego dnia, to był ten stoicki spokój Marcina i Agnieszki. Kompletnie stoicki spokój. Mimo, że na mnie naprawdę rzucało, nie wiem jaki był wiatr, nie chcę wiedzieć jaki był wiatr, był duży wiatr, mimo, że te fale nami tak wracały w tej wewte i że naprawdę bardzo się bałam, to patrząc na nich i widząc, że oni po prostu siedzą, wdychają to słone powietrze, mają zachowany stoicki spokój, to wiedziałam, że będzie dobrze, a potem no, już Marcin wytłumaczył, że jacht jest jak korek, więc za każdym razem, kiedy sobie też się troszeczkę bałam, kiedy jeszcze tam te kolejne 2 dni rzucało, to wyobrażałam sobie ten jacht jako korek i wiedziałam, że wszystko będzie ok. A taka ciekawostka jest, że kiedy nami ciepało w tej wewte, także całej naszej trójce w zasadzie było dosyć niedobrze, bo byliśmy nieco wymiotani, no to Marcin w tym czasie był stoickim spokojem, kiedy nami rzucało, schodził sobie na dół, robił sobie kawę i kanapki z pomidorem, a potem przychodził na górę, jak gdyby nigdy nic. W ogóle go to nie ruszało. To było takie dla nas zabawne z jednej strony, a z drugiej strony to bardzo mocno podziwiałam, że ten spokój nas uratuje. Więc to była super, naprawdę super zabawa. I w ogóle uważam, że takie żeglarstwo to jest tutaj po Cykladach, to jest super pomysł na wakacje, na taki aktywny wypoczynek i na taką alternatywę dla tych wszystkich hoteli, dla tych wszystkich wyjazdów zorganizowanych, bo za każdym razem jak zatrzymywaliśmy się w porcie, to mieliśmy najlepszą miejscówkę ze wszystkich. Mieliśmy najlepszy widok, mieliśmy wgląd na nocne życie miasta. Czasami było trudno zasnąć, ale byliśmy tak zmęczeni, że wszyscy chrapali po 5 minutach. I uważam, że jeśli ktoś się zastanawia, czy pojechać, czy popłynąć w taki rejs, to trzeba tego przynajmniej raz w życiu spróbować, bo albo się to znienawidzi, albo się to pokocha i ja chyba jestem w tej drugiej grupie już. I jeszcze fajne jest w takim żeglowaniu też to, że tutaj jest kompletna wolność, bo tutaj cała droga zależy od nas. Kiedy wyruszymy, jak wyruszymy, czy zatrzymamy się gdzieś i tego nie można mieć ani drogą lądową, ani w zorganizowanych wycieczkach. Jest to takie kompletnie całkowicie do nas dostosowane podróżowanie. Tak? Ta wolność nie do końca jest, myśmy tutaj rozmawiały z Agnieszką, nie do końca jest taka słodka, jak każdemu się wydaje. Bo ta wolność to jest brak kompletnej kontroli, bo jak było może w pierwszy dzień takie ostre, no dla mnie było ostre, pewnie jakiś zatwardziały żeglarz by powiedział, bo co to tam było, ale dla mnie było strasznie ostre, to jak to może było takie ostre, to byśmy nie mieli gdzie się zatrzymać, to byśmy nie mogli nagle wyłączyć silnika i zejść z pokładu, no bo gdzie, więc musieliśmy sobie radzić z sytuacją, jaka nas zastała, no i to też jest element tej wolności, że nie mamy kontroli kompletnie. Na tym polega właśnie ta ciemna strona, ale z drugiej strony ona wcale taka ciemna już się później nie wydaje, bo to jak się puści wszystkie hamulce, to okazuje się, że jest to pożądane, że jest to też bardzo, zwłaszcza zmęczonym ludziom, a jestem zmęczonym człowiekiem, to jest to bardzo potrzebne.
Polecam każdemu. Rok zaraz będzie zachód słońca i trzeba włączyć światła nawigacyjne. Światła nawigacyjne włącza się na panelu, ponieważ jedziemy na silniku, no to włączymy te. A, gdybyśmy płynęli na żaglu, to byśmy włączyli te światła. A te światła, tak jak dla motorówki, to są po prostu światło na maszcie, światła z przodu, zielone i czerwone i z tyłu światło białe. Tak to jest. No wszystko dobrze, zapalamy światła, ale patrzę, sprawdzam i tylne światło białe nie działa, więc spróbuję rozkręcić i zobaczymy dlaczego. Czy coś, a może to żarówka po prostu przepalona jest. Zobaczymy. Tylna lampa się zepsuła i po prostu skorodowało, zaśniedziały końcówki, więc znaleźliśmy coś w zamian. Uruchomimy sobie taką lampkę, więc będzie nas przynajmniej z tyłu widać. No, taka zastępcza, no ale mamy w zasadzie godzinę tylko, więc nie będzie nic strasznego. Tylko muszę ją przywiązać tutaj obok tego naszej niedziałającej lampy. To jeszcze tylko się upewnimy, czy z przodu działają światełka. Po lewej czerwone, po prawej zielone powinno być. Zobaczymy. Dobra, czerwone jest. Zielone też. No to git. No i jeszcze mamy, ponieważ jedziemy na silniku, no to mamy jeszcze światełko na maszcie, w połowie masztu. Nie na samej górze. No i homemade światełko białe z tyłu, które powinno wytrzymać jeszcze 2 godzinki bateria, bo jest naładowana. No, taka historia. Gdy płyniemy w nocy, mamy zawsze taką zasadę, że choćby nie było fal, a w zasadzie teraz jest bardzo mało wiatru, poniżej 10, to i tak się przypinamy pasami. No i to jest taki pas po prostu. Z jednej strony wpinamy się do kamizelki, a z drugiej strony gdzieś się przypinamy, na przykład tutaj do jakiegoś metalowego. No i jesteśmy po prostu zabezpieczeni. No i wtedy, gdy coś się stało, a się pewnie nie stanie, na pewno się nie stanie, można kogoś podjąć, bo ktoś nie wypadnie za to, że gdzieś tam się przyczepi. Więc cała załoga ma takie pasy. Kamizelki i pasy wszyscy teraz mają. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.